Witam bardzo serdecznie, moi kochani. Gdzie ja was witam? Witam was na magazynie. Witam was, moi kochani, na magazynie marki Illegal Knife. Pozwólcie, że to odłożę i na przykład wezmę sobie taką oto koszulkę. Takiej byłoby mało, wezmę sobie na przykład taką. Jest ich tutaj naprawdę cała masa, ze względu na to, że miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, proszę kamerę do góry, nie należy do najmniejszych. Rzeczywiście zgadza się, tutaj w Pruszkowie, gdzie jesteśmy na chwilę obecną, znajduje się magazyn Illegala, ale również znajduje się cała siedziba marki Illegal Knife, a my w tym materiale, jako ta skromna marka, która powstała troszkę ponad rok temu, postaramy się całkiem sporo zamieszać. Moi kochani, to nie żaden clickbait. To, co widzieliście na miniaturce, to, co widzieliście w tytule, to 100% prawda. Dla was w tym momencie wlatuje intro, a my w ten dość nietypowy sposób i w tym dość nietypowym miejscu chcemy zacząć materiał poświęcony Hurricane'owi Super Trofeo Evo 2. I jako ta marka naprawdę całkiem sporo dzisiaj zamieszamy. Dla was w tym momencie wlatuje intro, a my lecimy. Się zawiesiła na mikrofonie jeszcze raz. Z magazynu od szefostwa to się w szefowskim stylu wychodzi, klikasz guziczek, door i witasz na odcinku prezesa świata. Witamy, Padre. Witamy. Padre, co ty masz na sobie za koszulkę? Powiedz nam. Zgarb się trochę i nam pokaż logo na plecach. To jest taki wstęp do tego, co dzisiaj pokażemy. Słuchajcie, gość se jedzie Rollsem teraz po Pruszkowie, elegancko płynie jak łajbą w koszulce Lamborghini. Z prawego tyłu syn siedzi z plecakiem Lamborghini. Co dzierży w tym plecaku? Myślę, że prawy tylny fotel Rolls-Royce'a to jest wręcz idealne miejsce do tego, aby zrobić unboxing tego skromnego plecaka i poinformować was, co w nim się znajduje. Otóż niespodzianka! Można by pomyśleć, że to kierownica, ale nic bardziej mylnego, moi kochani. To jest kluczyk do pojazdu, który dzisiaj w tym materiale będzie główną gwiazdą. Jedziemy do siedziby i tam przedstawię wam coś w pytę narwanego i coś, co zasługuje na wpytę dużo uwagi. Lecimy. U starego na firmie jesteśmy, a jesteśmy tu nie bez powodu. Mamy tutaj taki mały magazynek. Ten tutaj, to jest taki magazynek, który jest bardzo, jakby on na nic nie wskazuje, nie? Ale stary trzyma tam skarby. Chodźcie. O, chodźcie. Gdzie to się tu... Cyk. Chodźcie, sobie krzesełko weźmiemy, nie? Witam wszystkich serdecznie tutaj zgromadzonych, moi kochani, i mam wam kogoś do przedstawienia. Witam. Tak na zupełnie poważnie, chociaż to było na poważnie, bo rzeczywiście znajdujemy się w miejscu, o którym powiedziałem. Znajdujemy się w takim magazynie, w którym jest pełno rzeczy jeszcze z Illegal Zone, z naszej imprezy. Są ścianki, jest namiot, w którym można było kupić nasze ciuchy, są jeszcze leżaki, jakieś tam dalsza część ścianki. W ogóle są felgi Aventadora w Liberty Walku, ale jest również Super Trofeo Evo 2. Moi kochani, jest to samochód, który trafił do Illegala. Jest to illegalowa służbówka w cudzysłowie. 43. urodziny Padre należało w należyty sposób uczcić i wydaje nam się, że to jest najlepszy z tych należytych sposobów, aby 43 na liczniku u ojca cieszyło. Skakuję, ściągam płachtę i przedstawiam wam nowy samochód w kolekcji fur Illegala. Myślę, że się wam k***wa spodoba. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena when hit from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Timbs with the tech.
Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. Samochód bez absolutnie żadnej, nawet najmniejszej homologacji drogowej. Samochód bez żadnych, nawet najmniejszych kompromisów. Samochód, który naprawdę ilością ciekawostek, zastosowań technicznych, które znajdują się teraz za moimi plecami, zryje wam beret. Myślę, że ten materiał się wam bardzo spodoba, ponieważ jako pierwsi w Polsce pokazujemy wam konkretnie taki model i wszystkie ciekawostki z nim związane na YouTubie. Myślę, że to najlepszy moment, aby przejść do tego, co razem z tym Hurakanem przyszło do nas osobnym ładunkiem. O aucie jeszcze przed nami cały materiał. Będzie całkiem sporo, dużo fajnych informacji, myślę, że się wam spodoba, ale oprócz tego, że przyszło auto, wiele ciekawostek jest również dookoła. Jak kupujesz zwykłego Hurakana, to dostajesz kluczyki, rękawiczki, dostajesz list taki gratulacyjny dołączenia do ekipy Lamborghini i dostajesz kubek na kawę. Jak sobie kupisz Super Trofeo Evo 2, to dostajesz taką oto jebutną skrzynię, którą musisz najpierw za pomocą łoma wytargać i otworzyć, żeby móc w ogóle ją pokazać swoim widzom. Ale ktoś tu dodupca. Oprócz tego dostajesz jeszcze wielki karton, ale do niego też przejdziemy za chwilę. Możesz się chyba bez. I w takiej oto skrzyni przychodzą do ciebie opony. Takie oto opony. Są to opony typu totalny slick. Są to opony marki Pirelli i są to opony, które dopóki się nie rozgrzeją, dopóki nie osiągną swojej optymalnej temperatury pracy, która w przypadku takiej opony jest na poziomie około 80-90 stopni, czyli tam, gdzie drogowa opona kończy swój zajebisty zakres działania, te opony dopiero się rozgrzewają. Oprócz tego, że przyszło nam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich opon, to przyszły nam również kartony. I ja te kartony w tym momencie dla was otworzę. Ej, ja obiecuję wam z ręką na sercu, że ja nie wiedziałem, co jest w tej skrzyni. Obiecuję wam z ręką na sercu, że my tą skrzynię dopiero otworzyliśmy. I obiecuję wam z ręką na sercu, że nie wiem, co jest jeszcze w tych kartonach w środku, ale na przykład ten to waży z 20 kg. I kurwa ma tarcze hamulcowe w środku. Patrzcie to. Brake disc. I macie normalnie tarczę hamulcową, nie? Do przodu, do tyłu, co tu jeszcze jest, stary? Coś od OMP. Patrz, pasy do zamontowania dopiero. Normalnie pasy samochodowe, 5-punktowe. Ja wiedziałem, że ta skrzynia to będzie jebana ciekawostka jedna wielka. Do jakiego auta w zestawie dostajesz normalnie? Patrzcie to. To są kurwa klocki hamulcowe. Czekaj, czy by mi do STO podeszło, co? Czekajcie dalej, co tu jest? Jakiś nożyk muszę zorganizować. Dobra, mam nożyk. Powiem wam, że takie kardio p***ałem, że musiałem spodnie zmienić, nie? Jest to dla mnie równie dużą niespodzianką, co znajdę w tym kartonie, jak i dla was. Zajebiście. Bo wszystko jest po włosku. Będziemy się domyślać. Chłopie. Sprężyny od zawieszenia. To też jest jakiś element od zawieszenia. Coś od wahacza pewnie. Popatrz to. Do ustawienia w inny sposób pod kierowcę. Wow. Patrzcie, że nawet sprężyny tutaj są. Patrzcie to. Olins. I to są takie rzeczy bez żadnej dopłaty. To jest po prostu jakby dostajesz w pakiecie do samochodu i tyle, no nie? To jest do systemu podnoszenia samochodu w pneumatyce. My musimy to wszystko zabrać do miejsca, do którego jedziemy jutro, ale oglądajcie ten materiał dalej, bo to miejsce podejrzewam, że zryje wam łeb, skoro nawet mi ryje to miejsce łeb. I to jest miejsce, w którym z tego wszystkiego, co my w tym momencie wyciągamy, będą po prostu korzystać, aby ustawić ten samochód od samego zera. Ta duża paczka jest tylko jedna.
To wygląda jak prezent pod choinkę. Za 285 000 euro. Mikołaj jest w formie. A, widzicie, patrzcie. To jest mocowanie do prawego fotela. Ponieważ na chwilę obecną w samochodzie nie ma zamontowanego prawego fotela, jest tylko i wyłącznie fotel kierowcy. Tu są dodatkowe elementy. Bombki na choinkę. Tu są dodatkowe elementy do zamontowania tego właśnie fotela. Czyli podsumowując, w skrzyni drewnianej mieliśmy 8 opon typu absolutny slick. Mamy pełno klocków hamulcowych, mamy tarcze hamulcowe. Oprócz tego mamy elementy do zawieszenia, do ustawienia twardości zawieszenia, pasy do fotela oraz elementy, moi kochani, te, czyli do podnoszenia samochodu za pomocą ciśnienia powietrza. Chodźcie, bo ten karton rzeczywiście był spory, ale to ten karton jest kurwa duży. Co my w nim mamy? Cyk. O, wpytę. Co to jest, stary? Co to kurwa jest? To jest kurwa na koło. Wózeczek na koło. Zakładasz koło tutaj, tutaj masz nawet elegancko ten i podjeżdżasz z kołem. Odstawiasz i normalnie ktoś ci zabiera koło. Nie chcę tu nasypić za bardzo. I bez kitu, czuję się jak 24 grudnia. Zszedłeś rano pod choinkę 24 grudnia i cię starzy nie zrobili, nie? To ja się teraz tak czuję, patrzcie, to sobie wsadzasz tu. Nie mam jak wam tego pokazać. Może jedynie to, że patrzcie, biorę mały paluszek, przeplatam tu z drugiej strony, patrzcie. I na małym paluszku podnoszę normalnie cały fotel. Żeby wam nie skłamać, myślę, że nawet nie 5 kg waży. Moim odnośnikiem powiedzmy, że jest baniak wody taki standardowy. No i oprócz tego jeszcze jakiś karton. I to ciężki karton. Jak ten Mikołaj, co przez komin przyniósł. Jego się otwiera na stojąco. Myślę, że to może być butla od tego pneumatu, czekajcie. Ale to jest ciężkie strasznie. To jest butla do nabicia gigantycznym ciśnieniem. Chodźcie, pokażę wam to od kopa. Tam są te rurki, układ cały. Ja będę z tym chodził, Mariusz Pudzianowski. By nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Tu sobie podpinacie ten wężyk, o którym mówiłem, który pokazywałem we wcześniejszym pudełku. Ja to jebałem takie cardio, że ja normalnie jestem cały mokry, nie? Ona jest tak ciężka, dlatego że ona nie jeździ standardowo w samochodzie na bank. Może ten wózeczek to nie jest do koła, tylko to jest na przykład wózeczek do tej butli. I stawiasz sobie tą butlę, podjeżdżasz, podpinasz tutaj zawór, puszczasz maksymalne ciśnienie, od spodu wysuwają ci się takie bolce, które podnoszą ci samochód na podstawie tego ciśnienia do góry i możesz szybko odkręcić koła. A moi kochani, mam przeciek. Przeciek informacyjny mam taki, że w dalszej części materiału ekipa, która zajmuje się tym zawodowo zajmuje się takimi zmianami kół podczas wyścigów właśnie takich hurakanów, zademonstruje nam to, jak działa to w pełnej prędkości i jak działa to w akcji. Idę zobaczyć, czy tam coś jeszcze jest. Zabieram butlę. Jeżeli nic nie ma, to przechodzimy do tematu huracza. No wierzcie mi, że jest o czym gadać. No i nic tam nie ma, ale bez kitu jest tutaj tak gorąco i jest tutaj taką zadyszkę złapałem, wyciągając to wszystko ważyło po 15-20 kg, że musicie mi wybaczyć, ja to chwila przerwy, nie? A kurwa, nie spodziewaliście mnie tak wcześniej. Ała. Mamo, chcę Buddę pod choinkę. Dobra, dychnąłem trochę, więc wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli wróćmy do magicznego plecaczka. W magicznym plecaczku oczywiście kierownica, uwaga, stop platforma! No i stoi, a ja odkładam plecaczek, ściągam case'a, wchodzę na platformę i proszę mojego asystenta Roberta, żebyśmy po prostu rozłożyli jakieś najazdy i żebyśmy zjechali z tej platformy. I zaczniemy teraz fragment komediowy, czyli kurwa zgadnij, jak to odpalić. Na pewno na początek należy posadzić dupę w środku, co jest równie niewygodne jak w driftowozie. Teraz pewnie należy jakoś tu wcisnąć kierownicę. To ci kurwa ciekawe. To będzie tak. Jest. Teraz Maciek, ja widzę sprzęgło w hurakanie, to jestem w delikatnym szoku. Mało tego wszystkiego, do tego trzeba mieć buty
takie do jazdy sportowej, gdyż mam normalne buty takie easy i nie mieści mi się, bo zaczepia mi o hamulec. Jakoś prąd trzeba mu najpierw włączyć. Mamy prąd, ok. To było dość intuicyjne. SU, zapłon, główna pompa. Coś tu się już zaczęło wyświetlać. Jakoś to może będzie. Zapaliło, ale zgasło. Jak to kurwa drze mordę. Dobra kurwa, ogarnąłem! Jak to kurwa jest wsteczny? Halo? Ty, idź do tyłu, pokażemy ludziom, czy to gada. Ale tak do 3000, bo zimny jeszcze, nie? Dobra. No to mamy rekordzistę. To chyba przelot. Ja pierdolę. Ale zjazd nie taki prosty. Panie, to ekwilibrystyka, zadanie wręcz fizyczno-matematyczne. Zapaliłem, bo myślałem, że to jeden najazd i cyk, zjeżdżam. Ale co ty chłopie, płyta obrotowa za wysoka, to wymaga konstrukcji i zaangażowania. Kurwa, akcja jak przy pierwszym locie w kosmos. Ale jest rzeczywiście dość niski. To akurat fakt. Na wstępie wam pokażę, w jaki sposób operuje się tutaj biegami. Operacja zjechania była dość skomplikowana. Mamy wsteczny, czyli R-kę. Teraz, żeby wrzucić neutrala, musimy manetki plus neutral. Teraz, jeżeli chcemy wrzucić pierwszy bieg, to musimy puścić sprzęgło. Auto musi się wysprzęglić. Dopiero wcisnąć sprzęgło, trzymać neutral i prawą łopatkę. Mamy jedynkę. Chcemy teraz wrzucić neutral, to znowu, tak, chcemy wsteczny, musimy znowu puścić sprzęgło, wcisnąć wsteczny i dopiero lewą łopatkę. A teraz, skoro się troszeczkę zagrzał, wrzućmy neutrala i posłuchajcie tego. Głośniejsza pani niż SVJ, czy nie? Jak to napierdala na żywo! Buta se muszę założyć z powrotem, zanim wysiadnę. Ja p***le. To nie jest takie proste. To nie był pełen unboxing, bo patrzcie, jak wsiadłem na ten, to zauważyłem, że na miejscu pasażera jest jeszcze coś, czego żeśmy wam nie pokazywali. Ten oto Hurricane, zobaczcie, że ma wlew paliwa tutaj, taki ciśnieniowy, trzeba to mocno wcisnąć, ale chodźcie z drugiej strony, też ma taki wlew paliwa. To jest bardzo proste, a mianowicie po prostu z dwóch leje się o wiele szybciej. I tutaj mamy taki oto dzyngiel, który ciężko mi teraz będzie dla was otworzyć, ale może mi się uda, czekajcie. I to jest nic innego jak taki kanister wysokociśnieniowy, 25-litrowy. W Monalizie jest dokładnie taki sam zbiornik paliwa. Lejemy to sobie, otwieramy odpowietrznik, wciskamy do środka bardzo silno. Z uwagi na to, że to jest bardzo duży opór, trzeba stawić, żeby to otworzyć. I lejemy z tej strony 25 litrów w ciągu, nie wiem, stawiam, że 8, 10, 15 sekund max. To samo z drugiej strony mamy zatankowane 50 litrów w jakieś 10-15 sekund. To jest do tego i to również przychodzi w pakiecie. Fajnie. Fajny? Tak. Fajny? Tak. 10 na 10? Tak. Czy więcej? 100 na 100. 100 na 100? Tak. Co, 10 na 10 czy 100 na 100, mordo? 100 na 100. Jeździłbyś taki? Tak. Jeździłbyś? Tak. A jak masz na imię? Max. Myślałem, że tak. Chodź, patrz, pokażę ci coś. Dobrze jest? Tak. Ty w wojsku byłeś? Nie. Bo komendy masz wojskowe odpowiedzi.
Dobry jest? Tak. Ale się młody cieszy. Coś nowego dla niego. Jeszcze nie wie, gdzie się ma szukać. No to petarda. Dawaj pionę i uciekaj. Wow. Pamiętajcie, moi kochani, że teraz, kiedy usłyszycie kilka ciekawostek na temat tego samochodu, to musicie patrzeć przez pryzmat tego, że to jest samochód absolutnie niedopuszczony do ruchu drogowego, że jest to samochód tylko i wyłącznie z przeznaczeniem na tor. Można by go porównać z Nuke'em S13, którego mam na koszulce, ale ten jest dopuszczony do ruchu, a ten absolutnie nie. Inna sprawa, że ten też nie powinien być absolutnie dopuszczony do ruchu, ale jest. Można by pomyśleć, że niektóre rozwiązania w tym samochodzie są absolutnie nielogiczne. Ale można by tak pomyśleć, gdyby to auto rzeczywiście miało jeździć po drodze. A ono po drodze ma w ogóle nie jeździć, więc wszystko, o czym wam teraz opowiem, to zastosowania stricte do motorsportu. Na pewno zadaliście sobie już to pytanie, a jeżeli nie zadaliście go jeszcze, to tylko i wyłącznie dlatego, że tego nie zauważyliście. Ale czego? Ano tego, że w aucie za 285 000 euro na przednim zderzaku mamy drewno. O tutaj, taką listwę. Tutaj też mamy taką listwę. I jak zobaczyłem pierwszy raz ten samochód, kiedy oglądaliśmy go w salonie w Warszawie, to mówię, nie, co ty, to jest kurwa takie drewno ochronne, jak on przyjeżdża na lawecie w transporcie, to żeby po prostu dokładka się od spodu nie porysowała, to żeby klient się nie wkurwiał, to dali mu drewno. To na pewno jest tutaj, zobacz, są wkręty, to jest na pewno odkręcane i ściągane do wydania samochodu. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że to drewno jest tutaj bardzo praktyczne. Ten samochód, kiedy ściga się z innymi hurakanami na torze, bardzo często jest ich nawet 40 sztuk. Praktycznie podczas każdego wyjazdu tego auta na wyścig jest kontakt z innymi samochodami. Ta płetwa karbonowa, która wysunięta jest o tutaj, to płetwa, która jest najbardziej wysunięta i najbardziej narażona na od innych aut podczas kontaktu. Jej cena to 6,5 tysiąca euro, czyli w przeliczeniu prawie 30 000 złotych. No i tak osoby, które jeździły tym autem, troszeczkę się wkurzały. Ciągle obijamy, ciągle musimy te 6,5 netto kłaść, nieraz nawet kilka razy podczas wyścigu, bo kiedy się złamie, no to musimy znowu zmienić i 6,5 tysiąca euro netto, 6,5 euro, 6,5 euro, 6,5 euro. I zaczęto stosować taką oto drewnianą łyżwę. Chodźcie tutaj bliżej i od spodu i zauważcie, że ta łyżwa idzie nam sobie tutaj cały czas od spodu. Ona idzie nam tutaj przez całą szerokość tej oto płetwy i ta płetewka kosztuje 1500 euro. To jest bardzo twarde drewno, ono nie dość, że usztywnia całą tą narażoną na bardzo duży nacisk powietrza płetwę, to jeszcze tego wszystkiego chroni przed wydatkami, jak ona się będzie po prostu łamać. Czyli mamy 1500 euro zamiast 6,5 tysiąca euro. I tutaj ta listewka, to zauważcie, tu jest łączenie, to jest osobny element i to jest listewka, która kosztuje w okolicach 100-150 euro netto. Więc finalnie robi nam się jakieś 1650 euro zamiast 6,5 tysiąca euro. Różnica całkiem spora. Jak to wygląda? No na pewno bardzo komicznie, natomiast jak się pozna zastosowanie, to chyba ma się totalnie w d***ie. To, że ma się drewnianego hurakana z przodu, ma się 30 000 złotych w kieszeni. Skoro już chociaż delikatnie omówiliśmy przód tego samochodu, to przejdźmy od dupy strony, bo ta właśnie dupa tego auta to jest jakiś absolutny Armagedon, absolutny kosmos. Wyobraźcie sobie czysto hipotetycznie sytuację, w której bierzecie tablicę ze zwykłego hurakana, zakładacie na to auto, gdzieś ją tutaj montujecie. Co prawda nie do końca wiem gdzie, bo miejsca na to nie ma w ogóle, bo w miejscu standardowej tablicy rejestracyjnej mamy dwie wielkie lufy, więc po prostu ona by się spaliła. Ale już dobra, przymocowaliście gdzieś z przodu, przymocowaliście gdzieś z tyłu. Zatrzymuje was policja i wy mówicie, panie władza, przecież to jest normalny hurakan, niech pan zobaczy tablicę rejestracyjną. Policjant wpisuje w system, rzeczywiście widzi hurakana, no wszystko się zgadza, oznaczenie Lamborghini. Już chuj, że macie wszystkie szyby z pleksy, łącznie z tą frontową, ale w momencie, kiedy chłop podejdzie do tyłu i popatrzy tak, to jeżeli to przejdzie, to chłop był kurwa ślepy.
Bo to, co widzimy tutaj, to jest absolutnie brak jakiejkolwiek homologacji, to jest absolutnie brak jakiegokolwiek przeglądu i to jest absolutnie jakikolwiek brak dopuszczenia tego samochodu do ruchu ulicznego. Zobaczcie, że wszystko tutaj mamy prześwitujące. Tu normalnie widać silnik. Patrz, chodź tu, chodź, patrz tam. Ja muszę sprawdzić, czy to skrzydło przypadkiem, przepraszam, nie jest na takich samych mocowaniach jak do STO, bo jeżeli jest na takich samych mocowaniach jak do STO, to chyba sobie tutaj cyknę tak o. Ale lekkie. Tak se pocykam, o! I sobie tutaj wezmę klucza, chyba zwykły Torx, i sobie przeszczepię do mojego STO ze względu na to, że zobaczcie, ile to ma poziomów regulacji. Zobaczcie, że dodatkowe poziomy regulacji są również tutaj. Możemy sobie wszystko tak samo jak w STO, a nawet jeszcze szerzej regulować w zależności od tego, po jakim torze jeździmy. Do tego wszystkiego skrzydło wiele szersze, skrzydło wiele wyższe, no zdecydowanie skrzydło, które może zabrać przegląd, zdecydowanie skrzydło, które jest skrzydłem torowym, a nie skrzydłem, które jest przeznaczone na ulicę. Chodźcie też również z tej perspektywy teraz to zobaczcie, co kryje nam się pod tą osłoną, która, żeby wam nie skłamać, waży około 2 kg, jak ją podniosłem. Cały dolot tego w żaden sposób nie uświadczymy w zwykłym Hurakanie. Mało tego wszystkiego, tego, co tutaj widzicie, nawet nie uświadczymy w STO. To wszystko żywy karbon, zabudowane, jest to dolot powietrza od góry, wpuszczony elegancko do silnika, żebyśmy mieli po prostu cały czas dopływ świeżego, chłodnego powietrza. No ten samochód naprawdę nie powinien znaleźć się na drodze i naprawdę pewnie się znajdzie. No nie da się ukryć, że pewnie wyjedzie, bo to auto od Illegala, to chyba nikt się nie spodziewał, że będzie kisić ogóra w garażu. No przynajmniej do pierwszej kontroli. Ale przy Niuku też ilu płakało, jak to uliczne, gdzie to ma to, gdzie to ma tamto. Tak niektórzy się spinali gdzieś pod postami na Facebooku, a tu już widzicie na ekranie. Jezus, całkiem nieźle se radzi. To właściciel decyduje o tym, czy auto jest uliczne, czy nie jest uliczne, ale mniejsza o tym. Halo, Niuk! Kończ pan te rondo, wracamy do Hurakana. Nie chcę zanudzać w tym odcinku, za chwilę w ogóle przedstawię wam gościa, który zna te samochody, jak każdy przeciętny Mirek zna Audi A6 C5. Ma gigantyczną wiedzę, więc pewnie się wam spodoba to, co będzie miał do przekazania. Ode mnie natomiast kilka słów. Auto jest o wiele lżejsze od zwykłego Hurakana. Jest nawet lżejsze od Hurakana STO i to mimo pełnej klatki w środku, która waży, uwaga, 60 kg, ale i tak jest lżejszy. Przednie hamulce 390 mm tarcza. Nie są ceramiczne, ponieważ stalowe są o wiele mniej awaryjne. Jeden komplet tarcz i klocków jest w stanie przetrwać z zapasem 24 godziny wyścigu na pełnej bombie, cały czas pracując na granicy czerwoności. Zupełnie inaczej rozwiązana jest aerodynamika, masa dokładek, masa też kierownic powietrza. Brak szkła. Również przednia szyba to Plexa. Ciekawostki mógłbym wam sypać z rękawa tutaj naprawdę do jutra i pewnie tak by było, ale musimy je pakować. Ale gdzie pakować? Ale po co? Przecież dopiero przyjechało. No tak się składa, że na serwis i to na drugi koniec Polski. Pozwólcie, że się zapakujemy do lawety i wam wyjaśnię. A my się z Łojcem do Warholsa pakujemy i na Rzeszów jedziemy. Carrera Rzeszów. To jest miejsce naszej destynacji. To jest miejsce oddalone od Warszawy, a dokładniej Pruszkowa, czyli siedziby tego wszystkiego, całego przybytku. Jakieś 4-5 godzin. I jedziemy tam, uwaga, bo to jest hit, ponieważ całe auto, no właśnie, i to jest ta ciekawostka, należy ustawić. Ale co ja mam na myśli? Należy ustawić przede wszystkim cały system zawieszenia. Należy ustawić cały system podnoszenia samochodu. Należy ustawić cały układ hamulcowy, a nawet cały układ chłodzenia. W tym momencie pakujemy się do fury i jedziemy, a tam na miejscu przedstawię wam firmę, o której 99% z was nie miało żadnego pojęcia, że chłopy robią takie cuda w Polsce. Tak, kurwa, Rollsem! No właśnie, Rollsem, ale fakty są takie, że Rollsem ojca. Słuchajcie, film z Rollsem swoją drogą na tym kanale zebrał 2,2 miliona wyświetleń. To jest serio niesamowite, że w tak niewielkim kraju, w cudzysłowie, no bo mamy tylko 40 milionów mieszkańców, mamy ponad 2 miliony wyświetleń. I teraz ja mam pytanie do ojca założyciela, właściciela, który tym samochodem buja się już od prawie pół roku. Jak ci się korzysta z Rollsa, ojcze?
Powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym, że jest gorąco przez szyby i chciałem go zareklamować, bo kurde, tyle kasy kosztował, a szyby nie dają takiego komfortu, że izolują nas od temperatury i noszę się z zamiarem, żeby złożyć reklamację. Ale poważnie, że w sensie, no. że nagrzewa się fura strasznie jak akwarium? I nie powinno tak być? No wiesz, no trochę to jest dziwne w klasie takiego auta, nie? No to kurwa widzicie. Macie ciekawostkę, co uważa użytkownik Rolls-Royce'a po pół roku korzystania z auta. Ja na przykład jadę nim chyba 3. albo 4. raz. Totalnie mi żadne szyby nie przeszkadzają. Jest zajebiście. Jak to się otwierało? Już nie pamiętam tego. Czekaj, to się gdzieś klikało. O, tu. O, no chodź tu. O, jest. Takie i wiele innych ciekawostek możecie zobaczyć na filmie z Rollsem. Tak jak mówię, 2,2 miliona wyświetleń to naprawdę zajebisty wynik, ale to dopiero po skończeniu tego materiału. Chce się rączki w cenie mojego domu pewnie. Pasujesz tu? Nie? O. Dobra, ja Nie. Instincts going no looking bad like a bat with an eye patch. Instincts going no looking bad like a bat with an eye patch. Instincts going no looking bad like a bat with an eye patch. Instincts going no looking bad like a bat with an eye patch. My dojechaliśmy na miejsce, a on zjechał już na swoje miejsce. Ale chodźcie ze mną, bo mówiłem wam, że znajdziemy się w miejscu, w którym raczej 90%, 99% ludzi w Polsce w ogóle nie miało pojęcia, że istnieje. I ja również z ręką na sercu przyznaję się, że należę do tych 99% osób, które nie wiedziały, że w Polsce znajduje się ekipa, która posiada Super Trofeo Evo 2. Super Trofeo Evo 2. Super Trofeo, ten akurat konkretnie to jest po prostu Super Trofeo, ten z 2015 roku. Do tego warsztatu właśnie zrzuciliśmy naszego Super Trofeo Evo 2. I chodźcie, bo jeżeli jest wam ich mało, to pozwolę sobie przejść na prawą stronę, przedstawić wam ekipę, u której się znajdujemy i przedstawić wam ich tira. I okej, tam było Super Trofeo Evo 2, drugie Super Trofeo, tu zrzuciliśmy Super Trofeo Evo 2, a teraz jakbym mógł prosić chłopaków, żeby otworzyli tą oto naczepę i zryli wam czerep już absolutnie do końca. Zryliśmy łeb, czy nie zryliśmy? Tamtych było za mało? Okej. Jeszcze jedno. Super Trofeo Evo 2 i Super Trofeo Evo. Pokażcie mi inne miejsce w Europie, a co lepsze, pokażcie mi inne miejsce w Polsce, w którym na jednym placu znajduje się 6 sztuk Lamborghini Super Trofeo. No myślę, że będzie ciężko, ponieważ jedyne miejsce w Europie, w którym jest ich aż tyle koło siebie, to po prostu garaż Lamborghini w fabryce w Bolonii. Nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć, więc zaczynajmy opiekę nad tym naszym, który w porównaniu do tych jest jeszcze, podkreślam, jeszcze po prostu niedorozwinięty. Ale zaraz, nie no, co on gada? Jaki upośledzony, przecież on jest zajebisty. No nie da się ukryć, ale w porównaniu do tych ustawionych jest jeszcze niedorozwinięty. Ciekawe to jest swoją drogą, że przyjeżdża z fabryki nieustawiony pod kątem jazdy, a różnica po ułożeniu wszystkiego pod kierowcę jest ogromna. Chłopaki wrzucili na halę wszystkie sztuki z placu. Całkiem sensowny garaż się nam zrobił. Jakieś 1,7 miliona euro. Zaczynajmy więc. Ten człowiek udostępnił nam garaż do nagrań, ten człowiek zajmuje się na co dzień serwisem tego typu samochodów i wyścigami, tak? Dokładnie tak. Chłopaki, którzy są za tobą, to ekipa, która na co dzień serwisuje. Tak, to jest cała ekipa mechaników, która na co dzień się zajmuje tymi autami, przygotowuje je, obsługuje, wozi na tory, ogarnia w zasadzie od A do Z obsługę tego samochodu. Czyli potencjalna sytuacja, w której pada deszcz, masz założone opony deszczowe, ale tor zaczyna przesychać. Tak, to jest decyzja kierowcy. On gdyby podejmuje decyzję, że chce mieć teraz założonego slicka, czyli oponę na sucho, zjeżdża do pit lane, czyli podjeżdża tam, gdzie są mechanicy i oni mają za zadanie jak najprędzej zmienić te koła, żeby on nie tracił po prostu czasu i wyjeżdża
na oponach na sucho. To trwa około ilu sekund? Do 20 się powinni. Do 20. I zobaczymy to za chwilę. Dokładnie tak. Na drodze. Tak. Publicznej. Powiedzmy. Bardzo mi się podoba w tym miejscu, ponieważ mieliśmy to zrobić o tutaj, ale okazało się, że przed garażem jest dużo fajniejsza droga. Oczywiście to jest zamknięty fragment drogi, on jest obecnie w remoncie i tam będzie można podobno kapcia też zapalić. A jak ktoś mówi zapalić kapcia, mi nie trzeba 2 razy powtarzać. Wyciągnięte ze specjalnego wózka transportowego przyrządy do ustawiania geometrii. Wygląda to, jakby miało zaraz odlecieć w kosmos. Co to w ogóle jest? Z tableta podpinasz się zdalnie pod cały setup. Ustawiasz sobie zawias pod danego kierowcę. Kontrolujesz też rozłożenie masy auta. Ciekawostka, 1260 kg, 42% masy na przodzie, 58% masy na tyle. No i mógłbym tylko rzec, jak klasyk, jak chłopaki robią? Tu jest dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Co to chyba jest? Nóż pneumatyczny do odkręcania. Ile to ma ciśnienia? Teraz ma 18 bar. 18 barów, słuchajcie tego, kurwa. Ja p***ole. Co to jest? Kurwa, jakie to ma pierdolnięcie obrzydliwe. Stary, kurwa, ja się przestraszyłem, jak to kliknąłem. Jestem ciekaw, ile to potrwa, ale zakładam, że zryje mi łeb, nie? Hamilton moves over to cover off Sebastian Vettel, and there's locking up in a crash, and Fernando Alonso goes over the top there as Charles Leclerc Sauber also involved Nico Hülkenberg in the Renault. Hamilton down through Eau Rouge, continues to lead though, ahead of Sebastian Vettel, Esteban Ocon and Sergio Perez, up to the top of the Radeon, and Magnussen has made up places at the start, but here comes Sebastian Vettel, he's neck and neck with Lewis Hamilton, Vettel is alongside and ahead, Ocon is also ahead, they're 4 abreast going into Le Coq, Vettel ahead of Hamilton ahead of... Co to macie, chłopaki? Opowiedz mi o tym, bo taki widok na polskim YouTube, patrzcie to. Ja słyszałem, że to kosztuje parędziesiąt koła euro netto. Tak jest. Jest to przyrząd, który... no tu mamy stowek z wagą akurat, a to jest adapter, który odzorowuje koło. Nałożenie koła do asfaltu, nie? A tutaj mamy stołeczek i sobie ustawiamy wtedy kąty. Geometria cała. Cała geometria, nie? Ja też chciałem pokazać to, czego standardowo w takich autach nie widać, no bo koło to zasłania, chodźcie tu. Patrzcie, jak wygląda system chłodzenia hamulców. Zimne powietrze przez karbonowy dolot jest dostarczany prosto na tarczę hamulcową. Zestaw do geometrii oraz wyważania auta. Nie informowałem was jeszcze, jak jest z mocą tego Huracana, bo uznałem, że to jest jakby temat oczywisty, ale okazuje się, że to nie jest taki temat oczywisty. On na chwilę obecną ma koni koło 580, tak? Tak, on jest ograniczony zwężką, którą zaraz wyjmiemy, która nam zabiera tam około 30 koni. To jest zwężka w dolocie, tak? Tak, zwężka w układzie dolotowym, po to, żeby te auta były troszeczkę wolniejsze od takiej najgrubszej serii, która z nami jeździ. GT3. GT3. Czyli to auto jest zbudowane tak, że jest niższą serią od GT3, ale bez zwężki jest szybszy od GT3? Tak, dokładnie tak. Ja Dokładnie tak. I bez zwężki będzie miał koni 610-620, tak? Tak. Ile niuta? 580 niuta? Coś koło tego, a GT3 mają około 550 wszystkie. I one mają to jak gdyby regulaminem obcięte, że nie mogą mieć więcej. Widzicie? Jedna zwężka, ile problemu? A wyciągasz zwężkę i problemu nie ma. I fajne ciekawostki wujo Labura też dla was przygotował. I 1. Skrzynia co prawda jest debiloodporna, ale jak już się to witamy. Uwaga, siądźcie sobie, bo jest ryzyko, że spadniecie ze stołka. 38 000 euro netto, czyli 183 000 złotych netto. 2. Rewizja silnika ma miejsce co 10 000 torowych kilometrów i wiąże się z kosztem, sięgam do kieszeni, 20 000 euro netto, czyli 96 000 złotych. 3. Uwaga, akuator,
czyli element niezbędny do zmiany biegów. Znajduje się za skrzynią i czasem, jak dostanie piachu, zdarza mu się zatrzeć. A jak się zatrze, to kosztuje 8000 euro netto. 4. W zwykłym aucie zacisków raczej nie wymieniasz, ok? Wymieniasz klocki i tarcze. Tutaj wymieniasz zaciski po 5000 kilometrów. Wychodzi 1 euro za kilometr, bo koszt zacisków to 5000 euro. W przeliczeniu po opodatkowaniu 29 600 PLN-ów. Jezus Maria. 5. Samochód jest uzbrojony w wyciętą płytę bezpieczeństwa na dachu. Patent dobrze znany osobom spędzającym czas na torach. W przypadku wypadku, w którym auto się na przykład zakleszczy, płyta jest szybko demontowalna, a ratownicy mogą wyszarpać kierowcę górą. Patent wielokrotnie w historii wyścigów ratował już życie. 6. Wlot na dachu po otwarciu przepustnic jest w stanie wciągnąć szmatkę, rękawiczki lub kominiarkę. Normalnie zasysa, jak przyłożysz do niego rękę. Widzicie to teraz na ekranie i to jest fajna, taka rzeczowa ciekawostka. Tak można by wymieniać je do jutra, ale koniec ciekawostek, chwila pauzy. Chłopaki wsadzili jeszcze fotel pasażera i przypięli pasy szelkowe. Główną aktywnością tego materiału mam wrażenie, że jest zdecydowanie wrzucanie i ściąganie tego ustrojstwa na lawetę i z lawety. No i teraz nie będzie inaczej. Pakujemy go na platformę i zmieniamy miejscówkę, ale słuchajcie, bo tam oczywiście pacjenta zrzucamy, fajna sceneria dookoła, więc trzeba by nagrać coś w należytym i klasycznym dla tego kanału stylu. Dobra, mamy mocne tylnonapędowe auto i placyk, który powinien pozwolić na zakręcenie bączka. Bartek, który zajmuje się tymi autami już od lat, twierdzi, że nie do końca wie, jak to kręci bączki i czy to w ogóle kręci bączki, ponieważ to jest auto do jazdy na czas i nikt do tej pory tego nie sprawdzał. A jak ktoś ma sprawdzić, czy coś kręci bączki, no to chyba my. No bo jak nie my, no to kto? Dobra, moi kochani, ja już wiem, że ten bączek to jest praktycznie rzecz niewykonalna. Perspektywa, którą widzicie teraz, to jest jakiś absolutny kosmos. W ogóle ta kierownica, która tutaj wystaje w moją stronę, ta klatka, system gaśniczy, fotel i tak dalej. Natomiast to jest maksymalny skręt tego auta. Nawet nie pełen obrót kierownicy. Więc ja się na tym placu, który jest tutaj za mną, to w ogóle ledwo mogę wyrobić jadąc. A co dopiero, jak będę chciał zakręcić bączka. No ale chuj, do odważnych świat należy. Jakoś to będzie, albo i nie będzie. Mamy 12 systemów ABS-u. Przełączamy go sobie na 0. Oprócz tego mamy 8 różnych ustawień kontroli trakcji. 8 to jest maksymalna kontrola stosowana na deszczu. Przekręcając sobie do góry zmienia nam się to tutaj. Teraz mamy traction control 3, 2, 1. To jest trakcja absolutnie wyłączona. Oprócz tego przycisk, przy którym wrzucamy sobie wsteczny, wycieraczki, radio do komunikacji oraz przycisk PIT, który jak naciśniemy, to wszystko zaczyna nam tutaj mrugać i ten system nie pozwala nam przekroczyć 50 km na godzinę, nawet jak wciśniemy sobie pełen gaz. To jest system do poruszania się w strefie pit stopu. To wszystko oczywiście różni się względem standardowego Huracana. Zobaczcie, że to wszystko tutaj jest absolutnie ogołocone. Nie mamy lusterka wstecznego. Nad sobą mamy tylko i wyłącznie tą klapkę. No i klatkę bezpieczeństwa, system gaśniczy i wszystkie przyciski. No na przykład kierunkowskazy. O. Dobra, jedynkę wrzucamy w sposób następujący. Podnosimy nogę ze sprzęgła, wciskamy jeszcze raz, klikamy neutral i prawą łopatę. Mamy jedynkę. Albo będzie, albo nie będzie. Dobra, k***a, jedna k***any kręci bączki. Wiesz, co my robimy? Jeszcze raz to robię. Ja dodaję gazu. A ja kieruję. Ja mam kierownicę, ty masz pedał gazu, hamulca nie mamy. Dobra, tego się absolutnie nikt nie spodziewał. To była jedynka, to od razu odpaliło gumę. Spróbujmy teraz zrobić to samo, tylko że na drugim biegu. To auto jest w ogóle nie było żadnej przyczepności,
Gaz, szybka kontra, auto od razu zaczęło palić laka. Podejście numer 2, spróbuję zapiąć drugi bieg. Jak na nie driftowóz, to driftuje. Ja p***ole, jednak odpaliło kapora całkiem sensownie. Ale to jest maszyna, funguje. To ma mocy tyle, że funguje, chłopie, dobrze. I bałem się co on dalej zrobi, bo zrobiło się tyle dymu na całym placu, że ja nie wiedziałem, jak jestem daleko od kontenerów, tylko tak na czuja jechałem. A nie ma się czym wyratować, no bo nie ma skrętu, no nie? Więc nie ma jak poszerzyć. Ale pato, normalnie kiera w łapach została. Wiadomo, kto prowadził. Nie no, byłem sceptycznie nastawiony do bączków, bo mówię, przejechałem tędy i nie mogłem w ogóle nawinąć, nie? To ma tak duży promień skrętu, że nie mogłem zawrócić, no nie? Ale jak się mu wjeżdżają, straci trakcję, no to tylko nie panuje się nad nim w ogóle, nie? To są takie bączki po prostu, jak pod Biedrą, nie? A nie panuje się dlatego, że co, Że ma za dużo trakcji. Za dużo? Tak. I od razu, jak tylko chcesz odpuścić z gazem, żeby bardziej nad nim panować, to on od razu chce jechać prosto, no nie? Strasznie jest trakcyjny. No tak, bo ty grzejesz tą gumę, ona łapie grip. Tak. I chce odjechać, nie? I on chce jechać tam, gdzie lubi po prostu. Tak. To nie jest auto stworzone do tego, ale jest to auto stworzone do tego. Ojciec dobrze gada. Powtórz? Gumę trzeba dopasować i będzie poślizg jak trzeba, nie? Masz to we krwi. Nie no, a ja w portfelu. Gumę trzeba dopasować i poślizg będzie jak należy. Jak należy. No i dobra, wszystko w temacie. Hop, 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 hop. Pozwólcie, że sobie tutaj usiądę. Po mojej lewej stronie jakaś jebutna bomba, więc jest to miejsce dość nietypowe, ale chciałbym się z wami pożegnać, ale stop. Jeszcze nie wyłączaj tego materiału. Wręcz przeciwnie, posłuchaj, co mam tutaj do powiedzenia na sam koniec, ponieważ zwracam się bezpośrednio do was, zwracam się bezpośrednio do moich odbiorców. Moi kochani, co odcinek staramy się cały czas podnieść tą poprzeczkę, staramy się, żeby było coraz lepiej, staramy się, żeby było coraz grubiej. To, jak Illegal teraz dla was tworzy zajebiste treści, to, jak my możemy wam to wszystko pokazywać, jak możemy w to inwestować, to jest naprawdę piękne. I powiem wam szczerze, że z ogromną dumą reprezentuję to, co dzieje się tutaj na motoryzacyjnym polskim YouTubie. Mam nadzieję, że się wam to podoba, mam nadzieję, że jesteście z tego bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że chcecie docenić w jakiś sposób nasze treści, nasze starania, to, co chcemy wam po prostu co tydzień o 14 przekazać. Nie oczekujemy od was nic więcej. Zostawcie subskrypcję na kanale, wbijcie suba, to nic was nie kosztuje. Oczywiście, jeżeli macie ochotę i jeżeli doceniacie to, co my dla was tworzymy. Chciałem na sam koniec jeszcze powiedzieć wszystkim, którzy najgłośniej szczekają w internecie. Ja do tego samochodu nie dołożyłem ani złotówki. To nie jest tak, że ja co odcinek praktycznie kupuję auto i wydaję na nie dziesiątki milionów złotych na tym kanale. No nie. Ja kupuję swoje prywatne auto co któryś odcinek i nie wydaję na to dziesiątek milionów złotych, tylko pojedyncze wartości milionów złotych. To jest samochód, który Jose zakupił sobie po prostu na 43 urodziny i to jest samochód, który zasila armię samochodów Illegala, ale bardziej ze strony Illegala Jose. A ja z tego miejsca chciałem się z wami pożegnać, życzyć wam wszystkiego co najlepsze i poinformować, że standardowo na tym kanale widzimy się za tydzień o 14:00. Kogo nie ma na moim Instagramie jeszcze, to zapraszam, nazwa u góry. Jeżeli nie macie jeszcze na moim TikToku, a na przykład jesteś na Instagramie, to wbijaj na TikToka, dlatego że tam wiele takich backstage'owych, fajnych treści z nagrywania takich materiałów, jakie widzieliście teraz, wrzucam dla was po prostu jako taki ekstras. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wam wszystkiego dobrego. No i co? No i życzę wam i sobie, żebyśmy mogli realizować dla was jeszcze więcej takich materiałów jak ten. Odmeldowuję Piona.